Cześć, witam serdecznie, tu Paulina z kanału Innymi Oczami. Jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze naszego kanału, zróbcie to teraz, łapki w górę i lecimy. Tak, dzisiaj przychodzę do Was z pewnym tematem i taka pogawędka, po prostu pogadajmy na pewien temat. Na taki temat, o który mnie poprosiła jedna widzka. Ta widzka wie i będzie wiedzieć, o co chodzi. Nie będę zdradzać. I tak, powiem Wam, odpowiem na pytanie, jak Kacper zaczął mówić. W sumie nie nauczył się jeszcze mówić kompletnie, ale zaczął mówić, bo Kacper jest dzieckiem w spektrum autyzmu, ma typ autyzmu dziecięcego, czyli to jest według lekarzy tutaj w Niemczech, jest to najcięższa forma autyzmu, gdzie dziecko jest niesamodzielne, nie potrafi przede wszystkim mówić od najmłodszych lat, albo zaczyna i przestaje po prostu w pewnym momencie mówić. U Kacpra było tak, że Kacper jak miał ten rok, czy jakoś tak, mówił mama i później umarło. Po prostu nie było już tej mowy. Zaczęły się różne dźwięki, zaczął wydawać po prostu przez ten brak komunikacji zaczął po prostu krzyczeć. Przez to, że on nas nie rozumiał, a my jego nie rozumieliśmy. Dochodziło do takich epizodów, że Kacper mógł płakać przez dobre pół dnia. Do tego dochodziły problemy ze snem i tak dalej, i tak dalej. No i tak. Właściwie w domu u nas się mówi po polsku. Kiedy Kacper zaczął chodzić do Tagesmuty, to była jego pierwsza jakby taka ostoja, gdzie właściwie zaczął chodzić do obcej opieki, ponieważ my uczyliśmy się w tym czasie języka. Później tam akurat też były problemy jakieś typu socjalnego, znaczy się nie bawił się z innymi dziećmi, raczej jest tak sam do siebie, a jak szedł do piaskownicy, to po prostu widział tylko schody, jak zaczął po prostu chodzić i w górę-dół chodził. Tak go interesowało samo chodzenie. Jeśli chodzi, wiadomo, za mowę odpowiada pewna półkula mózgu, ośrodek w mózgu, który jest stymulowany najczęściej też przez raczkowanie i tak dalej. Kacper właściwie, można powiedzieć, nie raczkował, później trochę chodził na kolanach, właściwie na kolanach chodził, ale to nie było raczkowanie stylu Kacpra i przede wszystkim Kacper nie gaworzył. Ja jako, można powiedzieć, z beczki pedagogicznej, bo studiowałam, jakoś nigdy, nie mając doświadczenia z innymi dziećmi, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, jak to, powiedziałam sobie, trzeba odczekać. Nie miałam z tym doświadczenia. No i tak, i powiem Wam, że Kacper później dostał się do przedszkola regularnego z normalnymi dziećmi, katolickiego, i tam raczej nie było wspomagania mowy, nie było takiej opieki jak w tym przedszkolu, na które zmienił później. W wieku 3 lat Kacper dostał diagnozę autyzmu dziecięcego i wtedy zwolniło się miejsce w przedszkolu integracyjnym. W tym przedszkolu integracyjnym używało się systemu Metacom. To jest taki system z takimi oto kartkami. To on jest tylko w Niemczech właściwie. W Polsce jest znany pod nazwą PEX. PEXy to są inne symbole
międzynarodowe. W Niemczech funkcjonuje Metacom. Też widziałam Peksy, ale po prostu na Metacomie wiele ośrodków i placówek pracuje. I powiem Wam tak, do Kacpra obrazki doszły w moment, można powiedzieć, bo to było zawarte w jego codzienności przedszkolnej. No i tak zdarzyło się, że w tym przedszkolu jest pani logopeda. No i oprócz tego, że pani logopeda w przedszkolu miała tą godzinę stałą z Kacprem, to jeszcze mogłam dołożyć do tego kolejną godzinę, ale na, można powiedzieć, poświadczenie lekarskie, że jeszcze potrzebuję tej drugiej godziny. I Kacper miał 2 godziny tygodniowo logopedii. Pierwsze rzeczy, które się uczył, to były litery, głoski, że uczył się wypowiadać. Logopeda stymulowała jego aparat mowy różnymi instrumentami, typu jakaś taka guma, szczoteczki do zębów albo coś takiego, oklepywanie buzi i różne takie ciekawe rzeczy. Jak Kacper nauczył się wszystkich liter, zaczął je wypowiadać, to wtedy Kacper zaczęło mu się układać w głowie, że zainteresował się po prostu literami. I gdzie widział litery, próbował je rozszyfrowywać. Pamiętam, jak mu kupiłam taki dywan do składania w kształcie puzli z literami. Bardzo lubił się na nim bawić. Po prostu co chwilę go wyciągał, bo go interesowały litery. Inna forma była taka, że kiedyś kupiłam w Aldim też taki alfabet drewniany i też się nimi bardzo długo bawił. Później w wieku 4 lat, w sumie 4 lata już miał, 4-5 lat, miał taką fazę na litery, gdzie już umiał cały alfabet rozpoznawać, umiał nazwać każdą literę i umiał pisać każdą literę, drukowane. Nauczył się w momencie pisać drukowane litery bez problemu. Później w wieku 5-6 lat zaczęły wchodzić właściwie słowa. Najpierw zaczęto od słów jednosylabowych, bo są najprostsze do wypowiedzenia, a później dokładano słowa z kolejnymi sylabami, więcej skomplikowane. Następnie uczono Kacpra, jak już Kacper znał te słowa jednosylabowe, kilkusylabowe i tak dalej, zaczęto proces czytania, gdzie Kacper musi do obrazka dopasować dane słowo. Kacper widzi słowo, to do obrazka dopasowuje to słowo. To nie było tak, że przykładowo Kacper miał logopedię i przykładowo miał terapię w Centrum dla Autystów, że to było gdzieś tam niekompatybilne, bo była u niego taka zasada, że wszystko razem omówiliśmy i powiem tak, ja z góry też naciskałam na to, żeby Kacper miał żeby to się po prostu, te terapie się jakby zazębiały. I to, że on uczy się pod tym kątem, czyli on też czystą komunikacją, czyli jest komunikacja wspomagająca, to jest jedna droga. Druga droga to jest właśnie rozpoznawanie poprzez pisanie i czytanie różnych słów, liter i tak dalej. No i później sama wymowa, tak? Bo samej wymowy można się nauczyć, ale to już w dalszym etapie, jeśli dziecko zna jakiś zasób słów w ten sposób. I u Kacpra było tak, że jak szedł na terapię dla autystów, zaczął się posługiwać właśnie tymi karteczkami i powiem Wam, że to od razu tak nie było prosto posługiwać się tymi kartkami. On musiał bardzo dużo, za przeproszeniem, wody w klozecie musiał upłynąć, żeby on się w ogóle nauczył
dawać tą kartkę do ręki, brać ją z takiej oto listwy, przykładowo ich möchte, czyli ja chcę großen Ball, czyli ja chcę dużą piłkę, i na tej listwie Kacper po prostu naklejał z takiego zeszyciku z różnymi kategoriami, wybierał sobie różne rzeczy, jak już powoli umiał, po prostu dochodziło do niego czytać. Proste komunikaty już dostawał do ręki po prostu tak, bo Kacper właściwie terapię dla autystów zaczął, jakby wam to powiedzieć, też było dość późno, nie wiem, który to był właściwie rok, miał bodajże chyba 4-5 lat, coś takiego, albo 5 lat. Wiem, że to było tuż przed szkołą, pierwsze 2 lata przed szkołą, to było 4-5 lat, coś takiego w tym stylu. W każdym razie on tak mniej więcej miał i to było, po prostu się zazębiało. I jak już Kacper poszedł do szkoły, to nie było tak, że pani logopeda z przedszkola powiedziała mu do widzenia, szukaj sobie pani innej logopedy, tylko mieliśmy też szczęście, że ta pani logopeda ma swoją praktykę tutaj niedaleko, dzielnica dalej. Możemy tam iść po prostu na nogach, tylko teraz Kacper ma problemy z tym przemieszczaniem się i nie zawsze jest tak, jakbyśmy to chcieli. Ma swoją praktykę, no i po prostu tam chodzimy raz w tygodniu tym razem. Fajnie by były 2 godziny w tygodniu, ale po prostu więcej nie można dostać, bo lekarz tego nie przeliczy. A jak miał w przedszkolu te 2 godziny, no to wtedy to było ekstra w programie z przedszkola. Więc tak to mniej więcej wygląda, jak Kacper się nauczył mówić. No i przede wszystkim teraz obecnie robimy coś takiego na logopedii, że Kacper, nie wiem, ma jakieś rzeczy, otwiera książki, ogląda dużo obrazków, opowiada, co tam jest, przykładowo bawimy się w pokazywanie, pani mu tam się pyta, co to jest za zwierzątko, on bardzo lubi zwierzęta, czyli trzeba w te punkty iść, to co on właściwie lubi, czyli Kacper lubi zwierzęta. Pewnych książek nie pokazać, bo się po prostu ich boi, te obrazki są jakieś straszne niektóre. Kacper, zauważyłam, że on nie tylko ogląda książki z obrazkami i opowiada, co tam jest, bo na przykład do siebie jak ogląda, jak ogląda, to on sobie tak przegląda i bardzo szybko jakby do siebie mówi, ale on, to jest tak jakby więcej jego gaworzenie w tym momencie i to się takie, ta faza bardzo głęboko się u niego przesunęła i on cały czas tak robi, on robi tak jakby sobie czytał, on widzi te słowa przykładowo dane i po prostu sobie robi, tak? Ale jak się z nim powoli przejeżdża palcem po tekście, to zaczyna rozpoznawać te słowa, tylko że Kacper jest bardzo chaotyczny, bardzo szybko i tak dalej, i po prostu powoli, żeby z nim coś przeczytać, to naprawdę musi być to naprawdę ulubiona książka, albo najlepiej pojedyncze słowa, bez jakichś takich obrazków, albo po prostu poukładać sobie słowa w jakieś zdanie i wtedy on to czyta. To jest tak z tym jego mówikiem, nie? No to on sobie tam wybiera słowa i no i całe zdanie mówi za niego. Tylko że on tego mówika nie używa w ten sposób, żeby wyręczyć się poprzez mówienie tym mówikiem. On próbuje sam mówić, bo on chce mówić, tylko po prostu pewne rzeczy neuronalne w mózgu nie pozwalają mu to robić. No i powiem Wam szczerze, że nawet ten mówik mu o tyle pomógł, że zaczął poznawać nowe słowa, bo często robi sobie coś takiego na lekcji. Pani mi opowiedziała kiedyś, że używa tego mówika, jak robi jakieś zadanie, przykładowo dopracowanie, i żeby usłyszeć to słowo, jak ono się nazywa, to on po prostu sobie wyszukuje w mówiku te dane słowo i po prostu sobie odsłuchuje. I jaką pierwszą przykładowo głoskę słyszy w tym słowie, albo jaka jest ostatnia głoska w tym słowie, i to właśnie mu pomaga do takich
zadań, także używa sobie takiego narzędzia, także mniej więcej to wyglądało tak i tak mniej więcej się Kacper nauczył mówić i przede wszystkim Kacpra to trzeba ciągnąć za język, bo on bardzo często się łapie na tym, żeby używać pojedynczych słów, no bo my rozumiemy go, przykładowo siedzi w sąsiednim pokoju, krzyczy wasa, czyli woda, tak? Czyli my jako rodzice wiemy, że on chce się napić, tak? Ale po prostu on chce wody, tak? Ale obca osoba by nie wiedziała, o co chodzi, wasa gdzie. Wylewa się, czy leci w łazience, czy jak to wygląda, nie? No to człowiek z kontekstu nie może po prostu zrozumieć. My z kontekstu rozumiemy, bo nasze dziecko znamy, tak? Przede wszystkim słowo przykładowo pić po niemiecku trinken jest ciężej mu wypowiedzieć i dlatego zastępujemy słowo przykładowo ja chcę pić, to lepiej powiedzieć ja chcę wody. To znaczy, że się chce pić, tak? To taka alternatywa jakby do niego, bo jest mu to łatwiej powiedzieć. Może kiedyś będzie mieć sposobność, żeby po prostu powiedzieć ich möchte trinken, czyli ja chcę pić, tak? Także obojętnie co, ale już on zaznaczy, że on chce tą wodę, także to nie jest powiedziane, że on chce pić, ale co? To by się musiał człowiek drugi raz zapytać pytanie. Ale tak to już wiadomo, co chce pić. Także mam nadzieję, że Wam się taki wywód podobał. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!